No i cóż, można powiedzieć, że projekt został zakończony. Jeszcze tego nie odmalowałem, bo może będzie potrzeba wprowadzić jeszcze jakiekolwiek tutaj małe zmiany. Prędkość maksymalną, jaką wyliczyłem na ten motorek, przy maksymalnych obrotach około 20 parę na godzinę. Nie potrzebuję więcej ze względu takiego, że to jest rower. I przeważnie jak ktoś jeździ prędkości przelotowe, to nie ma jakieś 50 czy coś, nie? Bardziej tu chodziło o to, żeby była moc, żeby to wyjeżdżało pod górkę, ze względu właśnie takiego, że ktoś, kto będzie sobie załączał silnik, prawdopodobnie będzie chciał pod górkę wyjechać, a nie zapierdzielać na prostym, bo na prostym no to są, odpinamy sprężynkę, wywijamy silnik i mamy praktycznie zerowe opory, nie? Możemy sobie zapierdzielać. A taki silnik wspomaganie, to mi się wydaje, że najbardziej właśnie jest potrzebne pod górki. Chociaż jak ktoś ma równo, wtedy prawdopodobnie zrobi sobie tutaj kółko większe, bo tutaj tylko kwestią prędkości, no to się steruje średnicą tego kółka napędowego od silnika. No. Przełożenie jakie tu jest, wychodzi, że 1 do 20 około 5. Jest bardzo duże przełożenie, dlatego myślę, że tu będzie moc i będzie tutaj pod góreczki to wyjeżdżać. Nie celowałem w prędkość maksymalną, bo tak czy inaczej nie miałbym gdzie jej rozwinąć, bo nie mam równych terenów. No, mam nadzieję, że to rozumiecie. No i wtedy też ta sprzęgło się tak nie męczy. Zalewamy benzynę z mieszanką, jedziemy na miejscówkę i spróbujmy go przetestować. Jest trochę wietrznie dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mnie cokolwiek słyszeć. Dobra, dzisiaj warunki dla przetestowania tego sprzęta nie są odpowiednie, bo jest bardzo mokro, więc może przekładnia na kole ślizgać. Jest błotniście, mokro, ale cóż poradzimy. I powiem wam, że nawet jest dość ciekawo. Nie ma tragedii, nie jest głośno. Myślałem, że będzie głośniej. Dobra, niech chwilę się rozgrzeje i jedziemy na większą trasę. Nie no, moc jest. Ale mi się wydaje, że jak wejdzie w rezo, to ślizga. Spuśćmy trochę powietrza może. Ślizga ten. Na kole. Na kole ślizga. Kurde, to byłoby mocniejszą sprężynę. No i dobra, jesteśmy po testach. Niestety nie jestem zadowolony ze względu takiego, że niestety wałek napędowy
się star. Jakby ktoś chciał powtórzyć mój projekt, powiem wam szczerze, że pod górkę, nie pod górkę, po równym, dopóki się wałek nie star, była istna masakra. Zarąbiście dobra przyczepność, tylko potem wjechałem na błoto i wodę. Błoto, czyli piasek i wodę wymieszaną z ziemią, co podziałało jak papier ścierny. No i niestety starł wałek, przez co pod koniec już niestety straciłem przyczepność, ale jakbym robił to drugi raz, zrobiłbym wałek stalowy, tak samo jak tutaj ponacinany, ale stalowy wałek i byłoby dużo lepiej. Następny błąd jaki popełniłem, no to spuściłem powietrze, nie? Jak spuściłem powietrze, straciłem naciąg. Następnym razem jakbym zrobiłbym tutaj centralny naciąg jakiś na śrubach, żeby to mocniej dopchnąć do koła i jak nie będzie ślizgać, to nam się wałek tak nie zetrze, więc mi się wydaje, że to byłoby dużo lepsze rozwiązanie. Bardzo prosta konstrukcja, nie mam się co doczepić. To, że jest ciężar na jednej stronie roweru z przodu, ja akurat nie odczuwałem. Ktoś słabszy, no to może odczuwać tą wagę na jednej stronie. Co następne bym pewnie tutaj pozmieniał? Wspawałbym tutaj wspornik, ponieważ no niestety to też delikatnie ten profil pracuje. Dodatkowy tutaj jakiś wsporniczek bym z tej strony przynajmniej od zewnątrz wspawał, żeby to usztywnić dodatkowo. Poza tym raczej nic tutaj innego bym nie pozmieniał. Jedynie wałek, wspornik i lepszy naciąg. I tyle. Mi się wydaje, że idealne rozwiązanie. Bardzo proste do skonstruowania. Jak jest mokro, błoto, no niestety już może nam zacząć tutaj ślizgać, więc przełożenie mi się wydaje, że też jest idealne. Na podwórku, jak tutaj troszeczkę pojeździłem sobie przed nagraniami, no to naprawdę paliło, przyczepność z przodu no naprawdę dobra była na świeżym wałku i koło gryzło błoto, co widać pewnie po moich spodniach całe sklapane, bo nie mogłem się powstrzymać jako offroadowiec troszeczkę tym rowerem po błocie poupalać na podwórku. Będzie na tyle chyba już z tego rowera, dalej nie będziemy tego ciągnąć. Mi się wydaje, że projekt można uznać za sukces, mimo niestety tutaj małej wpadki. Jak będziecie naprawdę chcieli, piszcie na dole w komentarzu pod filmem, ewentualnie przebudujemy to jeszcze na łańcuch, żeby mieć pełną przyczepność. Mam jeszcze parę takich głupich pomysłów, jak to zmodyfikować, jak to usprawnić. No zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do komentowania. To będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym jeszcze za bardzo nie wiem, co będziemy robić, ale prawdopodobnie wykorzystamy ten silnik do czegoś, żeby zbudować jakiś motorek na bazie tego silnika. Jakbyście tego chcieli, piszcie na dole w komentarzu pod filmem. Najwyżej coś się umaści.